Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z prostym przepisem, który pozwoli nam zasmakować jesieni. Tym razem na nasze stoły trafią chrupiące ciastka z ciasta francuskiego, wypełnione nadzieniem z jabłek, żurawiny i orzechów włoskich. A wszystko to doprawimy szczyptą aromatycznego cynamonu. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione wypieki z ciasta francuskiego. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych ciastek zaczynam od jabłkowego nadzienia. Na patelni z grubym dnem rozgrzewam 30 g masła. Na gorący tłuszcz wykładam około 600 g obranych, pokrojonych w drobną kostkę kwaśnych jabłek, a następnie polewam je łyżką świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Zawartość patelni krótko mieszam, żeby sok pokrył owoce. Jego dodatek zapobiegnie dalszemu ciemnieniu jabłek. Do tak przygotowanych owoców dodaję 60 g brązowego cukru, 60 g żurawiny i płaską łyżeczkę cynamonu. Całość krótko mieszam tylko do rozprowadzenia dodatków w jabłkach, a następnie doprowadzam do lekkiego wrzenia. Jabłka prażę w ten sposób przez kilka minut, aż owoce wyraźnie zmiękną i zaczną się lekko rozpadać, a większość płynu odparuje. Zawartość patelni warto od czasu do czasu przemieszać, żeby owoce się nie przypaliły. Nie starajcie się całkowicie rozgotować jabłek, bo możecie mieć później problem z nadziewaniem ciastek. Z takiej ilości nadzienia uzyskałem 12 dużych ciastek, ale ich liczba będzie zależeć od tego, jak mocno wypełnicie swoje ciasteczka i wielkości płatów ciasta, których użyjecie. Kiedy jabłka są już miękkie, a na dnie patelni pozostało niewiele płynu, zdejmuję nadzienie z ognia, przekładam do osobnego naczynia i odstawiam do całkowitego wystudzenia. Jeśli chcecie, możecie przygotować je sobie dzień wcześniej, spokojnie wystudzić i przetrzymać przez noc w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku. Kiedy nadzienie jest już odpowiednio wystudzone, zajmuję się ciastem francuskim. Płat ciasta przekładam bezpośrednio na blaszkę, na której będę wypiekał ciastka i dzielę na 6 w miarę równych części. Moje płaty ważyły po 325 g i miały rozmiar 35 na 24 cm, ale jak to zwykle bywa, kupne ciasto lubi się rozciągać, więc zawsze warto je zmierzyć i działać z tym, co wyjdzie. Oczywiście, jeśli macie taką możliwość, użyjcie ciasta, które zostało przygotowane tylko na maśle. Wiem, że ciężko takie znaleźć, ale są jeszcze takie opcje na rynku. Ważne, żeby wyjąć ciasto francuskie z lodówki około 15 minut wcześniej, żeby nie było problemu z jego rozwijaniem. Na każdy kawałek ciasta wykładam po kilka grubo pokrojonych orzechów włoskich. Na wszystkie 12 ciastek zużyłem ich około 80 g. Jeśli chcecie, możecie je pominąć, ale ja lubię, jak przełamują strukturę nadzienia i dodają całości lekkiej chrupkości. Na orzechy wykładam w miarę równe porcje wystudzonego nadzienia. U mnie wyszło po około 50 g, co dało mi mocno wypakowane ciastka. Jeśli nie chcecie używać wagi, podpowiem, że było to 1,5 łyżki na ciastko. Po wyłożeniu farszu ostrożnie owijam go ciastem francuskim, a następnie szczelnie sklejam każde ciastko. W trakcie składania warto przytrzymać sobie farsz, żeby nie przesunął się na brzegi, bo wtedy będzie problem ze sklejaniem ciastek. Czasem jest tak, że ciasto po prostu nie chce się skleić. Ja tego problemu nie miałem, ale gdyby Was to spotkało, wystarczy, że posmarujecie brzegi ciasta jajkiem. Powinno pomóc. Na końcu możecie całość ostrożnie spłaszczyć, ale uważajcie, żeby nie rozerwać przy tym ciasta. Po złożeniu wszystkich ciastek przygniatam ich boki widelcem. Robię to z dwóch powodów. Pierwszy to prosta dekoracja i wzorek, jaki wtedy powstaje. Drugi, o wiele ważniejszy, to oczywiście upewnienie się, że każde ciastko jest szczelnie sklejone i nie otworzy się w trakcie pieczenia. Tak przygotowane ciastka odstawiam do lodówki na około 10 minut plus czas rozgrzewania piekarnika. Kiedy piekarnik jest gorący, wyjmuję blachę z lodówki, a następnie w każdym ciastku robię 3 głębokie nacięcia. Nacięcia nie tylko zdobią nasze wypieki, ale również pozwolą ulatniać się parze, która wytworzy się w trakcie pieczenia w nadzieniu. Dzięki temu ciastka nie będą pękać i zachowają kształt, który im nadacie. Górę tak przygotowanych ciastek smaruję rozpuszczonym masłem, żeby nasze smakołyki nabrały pięknego złotego koloru w trakcie pieczenia.
polecam użyć konkretnie masła, a nie mleka albo jajek, bo ciastka pieczemy w dość wysokiej temperaturze. Na końcu każde ciastko posypuję odrobiną cukru. U mnie jest to drobny cukier trzcinowy, ale jeśli macie pod ręką tylko zwykły biały, też możecie go użyć. Tak przygotowane ciastka trafiają do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 15-17 minut do chwili, kiedy ciasto wyrośnie i nabierze pięknego złotego koloru. Gotowe ciastka wyjmuję z piekarnika i odstawiam na blaszce na około 5 minut do lekkiego przestudzenia. Następnie przekładam je na kratkę i studzę całkowicie. Uważajcie przy przekładaniu ciastek, bo na tym etapie będą jeszcze bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić, a szkoda byłoby zmarnować swoją pracę na tym etapie. I to tyle, kochani. Ciastka są gotowe do podania. Jabłkowe nadzienie jest lekko słodkie, a owoce miękkie i rozpływające się w ustach. Żurawina przyjemnie przełamuje słodycz jabłek, orzechy nadają całości fajnej chrupkości, a cynamon sprawia, że możemy posmakować jesieni z każdym kolejnym kęsem. A wszystko to osnute jest chrupiącym ciastem francuskim. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!